Urodziłem się we wsi Bagatela. To jest gmina Wąsewo na wiosce. Bagatela wieś. No i to poczta jest w Wąsewo i gmina Wąsewo. Tam moje dokumenty są. Bo ja wyrabiałem po wojnie, nie miałem żadnego dowodu osobistego, ani tam u ludzi bywałem, a to różnie bywało i przez sąd wyrobiłem sobie dowód osobisty, jak się nazywam, gdzie się urodziłem. To wszystko powtórzyłem o imię ojca, o imię matki, jakiej się powodzi. Ojciec tam na tej Bagateli, w tej wiosce, posiadał dom i gospodarstwo takie. Tam się zajmowali handlem. Przeważnie obcy ludzie z terenów. Tam zjeżdżali się. No i tam zbiórka u nas w domu była, to się tam modlili po swojemu tam i tak dalej. No i się to nawiązało także dużo znajomości. Ojciec miał po pobliżu tego Wąsewa. Goworowo, Ostrołęka, tam Radzymin, to wszystkie takie rzeczy sprowadzane, te stworzenia, co tam kupowali. I w takim razie, że ja się urodziłem jako drugie dziecko. Mam brata, miałem brata starszego ode mnie. Miałem ja drugi, miałem siostrę. I siostra się nazywała Sura, mama Rejza, ojciec Hersz się nazywał, a brat Ischok się nazywał. No i tam żeśmy tam mieszkali do czasu 1939 roku. Później granica tutaj była na Ostrowie Mazowieckiej i przechodzili jedno drugiego. Jak tutaj Niemcy grasowali, to myśmy tam mieszkali po Łomży, do Łomża. Jak tam tak zaczęli grasować już Niemcy, to myśmy z powrotem tutaj przychodzili do Sadowne, Brzoza, nad Bugiem, cośmy tam, no, chowali się wszyscy, jak to mógł. No aż przyszło takie rozstanie, że mama i tata i siostra moja się trzymali razem. Ojciec nam dyrygował tym wszystkim jakiegoś przez prowadera, gdzie mamy się znaleźć, gdzie tam się mamy obracać. A ja i babcia, taty i mama i brat, też taka grupa była. Żeśmy się przeprowadzali, gdzie lepiej można przeżyć, tośmy tam szli przez prowaderów różnych, za pieniądze, za wszystko to. No i aż raz naszło tak, że już nie było chodu uciekać przed śmiercią i ojciec się poddał z mamą i siostrą pod Łomżę. Te getto było tam. Dat, nie pamiętam tych dat, godzin tego, tylko tu. No i zamieszkali u gospodarzy. Tam pod Łomżą, u ludzi obcych. A myśmy zostali tam na tych paprociach, tam po tamtej stronie, u ruskich. Później ojciec przez prowadera prosił, żeby mnie i babcię i brata ten prowader przeprowadził przez granicę. To ta granica była tutaj Ostrów Mazowiecka. Tam nazywali to jeszcze inaczej. No i myśmy przeszli przez granicę, no,
nocą i w ten sposób, że ten prowader prowadził nas w błąd. Ten, co nam powierzony nami się opiekować. Przeprowadził granicę, noc jeszcze świta, zorza. To było tutaj właśnie na tych Ostrów Mazowiecki, Kalinowo, tutaj w tych miejscach, do lasu. No i mówi, że się i wysikać chce. I zostawił nas, rzucił. I po chwili, jak się babcia rozejrzała, czy tego, zaczęła strasznie lamentować. Ja nie mogłem tego słuchać. I się odsunęłem tak, krok za krokiem, wymknąłem się z tego lasu i tak ścieżką od wioski do wioski, pomiędzy i doszłem na wieś takie Ruszkołęki stare. No i w ten sposób w tych Ruszkołękach mieszkał pan, który się nazywa pan Płotrzyk i do tego zadzwonił tutaj do Zamrowa, koło Zamrowa, to rodzina była, mówi, może chcesz dzieciaka na pastucha. No to było łakome. I przeprowadził tutaj byłem właśnie u tego Truchla. Truchel się nazywał ten pan, co przyjął mnie za pastucha. On tam kierownikiem budowy mostów był. Warszawa, Białystok. Bo to w Srebrnej to było. No i tak zostałem. U tego pasem, u tamtego pasem, u trzeciego pasem. Głodny, bosy, nagi i inne rzeczy. Aż tak dzień za dniem rosłem do takiego chłopaka, to już miałem 18 lat, to jeszcze bieda była, obdarty, obsmolony. A później dzień za dniem zacząłem więcej rozumieć, przystosować do ludzi. No i doszedłem do lat i zatrudniłem się w pracy służbowej w zakładach bawełnianych w Dąbrowie. No i tam właśnie w tym zapoznałem żonę. Ożeniłem się, tam mieszkałem, tak do dzisiejszego dnia dzieci się urodziły i żeśmy mieszkali. Z żoną mieszkaliśmy 91 lat. To i tam. No teraz tak każdy na swoją stronę. Dzieci są, one potrzebują coś, to mówią, ja potrzebuję coś, to mnie mówią. I najwięcej z tego korzystam. Dzieci pokończyły studia. I tak dzisiaj żyję, jak widać. A proszę powiedzieć, jakie były losy pozostałych członków pana rodziny? Pozostałych członków rodziny to tak przeganiali, nakazywali na krzyżówki wywozić tych Żydów. To tam z rodziny nikt nie wrócił na ten mój majątek, co tam mieliśmy. Także wszyscy zginęli. Dziadek miał duży majątek, wsi Bagatela, tam tak. No i jak rozłożyli, jedni łapali, drugi gnali, zabijali, chodziło o to ziemię tam, to mieli ziemię i te. I później się tak rozpadło, jak się z żoną złączyłem, ślub żeśmy tam wzięli ze sobą, no to trzeba było słuchać swoich spraw. Dzieci swoje, żona swoje, ja swoje i tak dzień za dniem. Także ciężkie było życie, upłynęło to ładnych parę lat. No i tak doszło do tego wszystkiego. Także nikt nie wrócił na majątek. Ale nie wrócił na majątek, ale to znaczy nie przeżył? Nie przeżył, bo
Ja przeżyłem, ja parę razy tam byłem ukradkiem, tam gdzie ja mieszkałem i tam zaglądałem. W każdym razie nikt nie wrócił i to wszystko się obracało już na kłamstwie, bo się jakaś tam pani zgłosiła, że jest moją macochą. No i tam sprzedała majątek i wyjechała. Kapejka Sycyjska, że jaką sprzedała ten majątek. No i ja tak zostałem bez niczego. Później już nie mogłem tak rzucać się tym sposobem, bo narażałem się na życie, bo dzieci były i żona i praca i w ogóle. I tak zrezygnowałem z tego wszystkiego dochodzenia. Bo wszystko się pchało na to ziemię. Tam za ten hektar ziemi, co tam mógł kupić jakiś tam ten gospodarz czy bandyta, czy tego, to u siebie musiałby sprzedać kilka hektarów. No i tak poszło w ten majątek. No, jak powiedziałem, dziadek był Motyl Goldberg na tej wiosce. Babcia, ja u nich przeważnie się chowałem tam. Zawsze kiedy wstałem rano, to szłem do babci. Bo myśmy mieszkali, dziadek dał nam kawałek ziemi, myśmy mieli swój dom, podwórko swoje. Tam, no. A jak ten dom wyglądał? Może pan opisać, jak wyglądało gospodarstwo? Dom był drewniany i dachówką kryty. No i tak jak na wsi, przykryty eternitem, chyba czy dachówką taką przykryty. I mieliśmy, ale to później porozbierali, chapali, kradli jeden drugiemu w ogóle. No i A w tej wiosce dużo było rodzin żydowskich? Duża wioska żydowska. Bardzo dużo. To tu od Wąsewa, przed Bagatela. To w tej wiosce było dużo rodzin żydowskich. Ja mało pamiętam. Pamiętam, gdzie jak szłem tam do dziadków, to mnie tam przyjmowali do mieszkania, tam zapraszali, to byłem trudny z mamą się rozstać, to bomba cici, że cica nie wolno pić, jeść, tak nazywali mnie tam. To tak co dzień prawie wychodziłem. No i tym sposobem dzięki odsunąłem się od tego wszystkiego, wyrosłem z tego i tak żyję. A czy pana rodzice byli religijni? Tak. Po swojemu mieli co rano, co ludzie ze wszystkich stron tam sprowadzali tam te stworzenia. Było duże podwórze u nas, u dziadka duże podwórze było. To się zbierali przed kupnem czy przyjazdem, się modlili. Ten patrzysz po swojemu mówili, nakrywali się taką szatą, no i tam obijali te ręce, tak tego to pamiętam, do tego. Ale to tak wszystko się zlewa. Dużo więcej wiedział, że jak malutku sam pytać, właśnie to może to zapamiętam, to wszystko powiem. Bo tak to mnie się zlewa. Te dziecinne, te to się bawiłem z kolegami tam, tam w tej wiosce, w tych Bagatelach, to był tam sklep, Unieszki się nazywał, ja tam chodziłem, to babcia i brat pilnowali, czy ja tam nie podkradam czegoś do zjedzenia wszystkiego. No, taka zabawa taka to była, no, ale to się wszystko pamięta. A później to maleństwo było i ona się zaopiekowała, już chciała się więcej dowiedzieć o życiu naszym. No i ona zaczęła dochodzić.
byliśmy tam w tej miejscowości, to one pierw pojechały na zwiady z cioteczną siostrą do tej wioski, czy ktoś żyje, czy tam nie, czy mnie pamięta, czy nie pamięta, ale się okazało, że w tej całej wiosce była jedna rodzina, co był o 9 lat starszy ode mnie chłopak. A tak nikogo już nie było. Tak jak widzicie, dzisiaj tam mam 92 lata, tam śladów po mnie nie ma. Nikt tam nie wie. Nawet wtedy, kiedy ja się z nimi rodziłem razem, to nikt mnie nie zna, bo tam nie byłem. No i w każdym razie się dowiedziałem dużo rzeczy, gdzie tam wywozili, kogo przewozili, gdzie różne rzeczy, a reszta poszła niepamięć, bo trzeba było pilnować dzień poprzedni. Ale to była duża wioska i Żydów było bardzo dużo. I to się zbierali, bo tam handel do Warszawy, z Warszawy, przez granicę, sacharina, zapałki, sól, tam to jedzenie do Warszawy podawał dziadek tam. To, co tak słyszałem, mało widziałem, ale dużo słyszałem, jak ten dziadek pomagał tamtym warszawiakom, ale za coś, no, bo im przywieźli tam jakieś sacharynę, tam, no takie spożywcze rzeczy. A może Pan opowiedzieć trochę więcej o swojej mamie? Czym mama się... Moja mama nazywała się Reza i dziadek Goldberg był jej ojcem i babcia była. Tam jeszcze w tym domu było 2 chłopaków. Chyba takie same miały imiona jak ja i brat, te chłopaki. I mama wyszła za mąż za Lisa. Lis, Koziki Majdanki się ożenił. I dziadek dał właśnie tej ziemi, żeby tam się wybudować. Myśmy tam mieszkali. No ale tam po jednej stronie mieszkali Polacy, Adamczyki się nazywali, Adamczyki. No to już starsze kawalerowie byli takie tam dużo dzieci było, to różni byli partyzanci, i banda, i ksiądz, i inne rzeczy. Trzeba było się wystrzegać tego wszystkiego. To ten, jeden się nazywał Czesiek, a drugi Stasiek. No i po sąsiedzku mieszkali, to ja pamiętam, że ja zawsze chciałem pierwszy wstać, bo studnia była na miedzy i gruszka rosła. I chciałem pierwszy, jak ta gruszka spadnie do studni, żeby ją wyjąć i zjeść. No. A z drugiej strony mieszkali Żydzi, nie pamiętam ich, młodzi. A w trzecim domu mieszkali kaszarze. Miał fabrykę kaszy, robił. Konie miał fajne i tam w takiej szopie chodziły i te konie pamiętam, tam na tym kieracie siedziałem, mało mi nie wciągnęło nogi w ten kierat. Bo wkradłem się tam, te konie pracowały bez opieki. One chodziły sobie i tak było. To takie rzeczy pamiętam. A czy mama, czy w domu obchodziliście szabas? Tak. Jak to wyglądało? Dobrze pamiętam, to kusę nazywam, ten opłatek, macę. To był dostawiony taka szopa była dostawiona do domu, nowiutka, i tam właśnie w środku było piasek, a przy ścianie stoły stały, no i te mace, te duże kładł na stole, takie te święta. No i pamiętam jeszcze w tych kamiennych garkach, tam na te szabasy gotowała mama ziemniaczki, tam mięsa te swoje, tam wystrugane, tam bez żył, bez tego, to pamiętam, to takie rzeczy. Wszystkiego nie mogę pamiętać. No, także tam
i kura na podwórku była i tego, ale babcia była bardzo religijna, to mnie tam kasowała zawsze. A ta druga babcia no, kochała, całowała. No i to już powiedziałem, zginęło, jak poszli na zwiady tam, bo już nie było miejsca wchodzić, łapali na wszystkie strony, to ojciec poszedł z siostrą, z mamą pod Łomżę do getta tam. I tam się odwiedzali, mieli swoje drogi. I ojciec wchodził do tego getta i byli z myślą, że trzeba będzie się zgłosić, bo już nie ma wyjścia, że nas wybiją, a że co wszystkim będzie, to i my będziemy. Jak ojciec poszedł do tego getta, tak zgarnęli. I ojciec z tego getta już nie wyszedł i nie wrócił. A mama z siostrą z Podłąży wróciła też te rejony. Króle to, no tutaj te wioski. Tutaj w Poldojcie mieszkali te. Po tamtej stronie w Poldojcie, w tych takich domach się Niemcy wyprowadzali, to oni się też wyprowadzali. I tam ludzie zajmowali te gospodarstwa po tych Poldojciach. Nawet moja tata jako gospodarz konia miał, to mama zarabiała na tego konia jeść, u gospodarzy robiła tam, pomagała. No takie sposoby przeżyły. No i jeszcze na koniec, może nie koniec, to będzie pytanie to. Pojechaliśmy do takiej wioski Pęchratka. Tam mama zawsze im pomagała, tam na polu to wszystko robić, to wszystko. Dla nas to było znane, to dla mamy te pola. I pojechaliśmy dla konia po słomę, do ziemniaków przywieźć na zimę tam do domu saniami. Myśmy mieszkali takie w tym domku, po Zojciach tam. No i ja w Niemczech tam po niemieckie te wsie, to Polska duża wieś, duża paproć, mała paproć. Już Niemcy tam takie króle duże, małe, to takie sposób. No i jechaliśmy do domu, to słomę z saniami i mama czy tata, ja tak chciałem wysoko siedzieć. Ja usiadłem na tych ziemniakach. Jechaliśmy do domu. A w tych Niemczech, po niemieckie te wioski, te stare tamtego, to studnia, a tu z mieszkania się wychodzi. Prosto do studni, 5-10 metrów. To było po niemieckie, tam młyn był, taka mała paproć. Jak się te sanki skręciły i spod dupy, przepraszam za wyrażenie, te ziemniaki poszły, studnia. Ta studnia była zatruta, bo już tam korzystali młyn. To nie było żadnych innych parowek. I ja się właśnie padłem za tymi ziemniakami, ale w tym czas na podwórku do ojca przyszli jakieś gospodarze, tam coś chcieli. I byłem w takim futrze, jako dziecko było. I jak te ziemniaki wpadły na dno, tak odbiła piana i mnie wyrzuciło tak do góry. I jeden pan, co był na podwórku, podał mi telefon, taki drut. Ja się tego drutu ujęłem i wyciągnęli mi z pech był różny. A mama była mamą, no. Była bardzo dobrą. Była bardzo ładna kobieta, czynna była i
zawsze mama miała te swoje ulubieńca. No to ja przy tym byłem pierwszy. Czasem tego. A brat był no, zazdrosny. A brat z babcią to. Ojca matką. No, może doczekam się pytania jakiegoś. Tak. To będę mówił jeszcze. Tak, ale czy mama się zajmowała domem, czy czymś jeszcze poza Domem tym? się zajmowała. No bo tam ludzie przychodzili właśnie, handlowali to. Śniadanie tam, jakieś te pasterze rano mówili, posprzątasz to wszystko, także uczyli nawet gospodynią, jak gospodyni. Tam było około 5 hektarów ziemi chyba było tam, tego naszego i ten dom. Ale strasznie dużo ludzi tam, handel, krowy, świnie nie te, kury, i tak ze wszystkich stron. Tam sadowne, Łochów, tutaj w okolicy Warszawy. Ja się urodziłem na terenie Warszawy. No. A z tego, co żeśmy przechodzili na drugą stronę, to tam zamiast Ostrowy Mazowieckie był Zambrów, Łomża, Białystok, a tu Warszawa na tym terenie. Czyli kiedy ostatni raz pan widział swoją mamę? Dobre pytanie. Mama mnie odnalazła, jak wróciła. Jak ojciec zginął, to mama spod Łomży, to tam gdzieś jakieś 100 kilometrów, 50-60 kilometrów, bocznymi drogami, błotami wróciła. Tereny tutaj, co mnie tutaj zostawili na tej wiosce. Ale już mnie tam nie było, bo tam w drugim miejscu było. I mama mnie odnalazła z tą siostrą. I byłem u takiego pana na takim worku, na słomie, pod kuchnią spałem. I że tam trafiła jakiś po prostu szpieg, ta mama była dla mnie. Jak mnie wszędzie znalazła, gdzie się zbodziałem, to mnie znalazła. Zapukali do okna, a tam nastraszone, bo to partyzanci, to wszystko. No i ten gospodarz zaczął tam tego ruszyć tam coś. Ja mówię, proszę pana, niech pan nie rusza, bo to moja mama. No to zabieraj się. I wtedy się zapytałem o ojca. A mama już nie odpowiedziała mnie, tylko siostra odpowiedziała, że właśnie w dziecię poszedł, zamknęli i wieźli. Nie wróciła. A później z mamą żeśmy stamtąd z tego domu wyszli na rozstajne drogi. Kawałeczek przeszli tu w tą stronę, tamtą stronę, ale jeszcze mama bardzo dobrze chciała, żeby nie było, żeby nie razem być. I ostatni raz widziałem się w ten czas z mamą. Później różne plotki tam były. Plotki, nie plotki, może to była prawda. Ale ja jeszcze byłem za młody szukać, że tam gdzieś pod krzyżem została zabita przez tych partyzantów. Parę dni mieli ruskie wejść. No. I to siostrę razem. Się od tamtej pory ich nie widziałem. Zrozumiane było to tak, tak? Także mama jeszcze mnie odnalazła, żeśmy poszli spacerem. Mama mówi, to idź sobie tyle na Pęchratkę, a sama poszła inną drogą, że się znów kiedyś spotkamy, ale już mi się nie spotkali. Więc sposobem mama zginęła i ojciec właśnie wyjechał z gettem. A pan był u tego gospodarza, tak? Był pastuchem. Tak. Ten gospodarz wiedział, że pan jest dzieckiem żydowskim. Tak, ale się ludzie łaszczyli, że to za darmo. Wszy gryzli, ubrania nie było, butów nie było, nogi, wszystko marzłe, chleba nie ma. Nikt nie było takiego człowieka. I trzeba było cicho tylko być i żyć
do kromkę chleba, czy tam jak się świniakom gotowała jedzenie, świeczki, ziemniaki, tak by wziął jeden, a widział, to by pobił, bo świniak by zdechł. Różni ludzie byli. Tam u 100 gospodarzy może więcej było dla dzieciństwa. Każdy chciał, bo nie było komu płacić, bo tak jak zgodził się pastucha chciał, to musiał słoninę, tam kartofle tam zapłacić czy tego, a za mnie nikt nie płacił, wiesz, nawet nie dał. Tak się czułem parę ładnych lat. No a później, jak dorosłem, to w 1953 roku poszedłem do wojska marynarki wojennej. Już taki byłem chłopak. 19-21 lat. Takiego. Też tam Stalin, Lenin, Gomułka. Te chleba nie żałowali. Głodno, boso. Nie było nic w wojsku. W wózce stałem przysięgę. 11 listopada miałam przysięgę 1953 roku, a później stałem w Gdyni na Okrzywiu. No i tam przegląd był. No, tyfus był. Oberwany, posiniony, to wszystko po robakach. Jeszcze dużo więcej dodałem, niż to prawie nie dodałem, bo się męczyłem okropnie od dziecka, ale to uwierzyli i zwolnili mnie z tego wojska. Do końca tej marynarki nie dosłużyłem. O, to mam te zdjęcie tam. A później już jako chłopak to tak podszedł tam, dzieci się bawiły przy szkole, czy tego tam popatrzeć, trzeba uważać, żeby poszedł podejrzeć, czy tego, no to zabić go, bo wyda. A ten mówi tak, zabijesz jego, to i ciebie zabije, bo słychać będzie strzał. Tam partyzanci się bili z tym UB. Różna Miranda była ta banda. A może pan opowiedzieć o momencie wyzwolenia, gdzie pan był, kiedy przyszły te wojska rosyjskie już, był no, dla pana koniec wojny, czy to był, czy pan pamięta ten moment? 48 rok. Znaczy no chyba wcześniej. Wcześniej, tak? No tak. No, no to w dalszym ciągu jeszcze takim pastuchem byłem. Mhm. No, przykryli tego, ale... Bo chciałem... Już się przyzwyczaiłem trochę do tych dzieci. Niektórzy szanowali, niektórzy nie szanowali, przewracali, sprawdzali, czy obrzezani, czy nie obrzezani. No, przykro to wszystko było takie. Ale się trzymał, bo się bał ruszyć, bo jeden catował, żeby go zabić, a drugi mówi, zabijesz jego, to strzał będzie słychać i ciebie zabiją. Się bili po prostu, o mnie nawet. Byli ludzie, że byli strasznymi wrogami. Tam w każdym domu była inna partyzantka, inne UB, inne małopostwo. No. A to przeważnie do tego wojska, jak poszłem, to też straszna męka była, bo stare roczniki pozostali na stanowiskach pod dowódców tamtych poruczników, Winogradow, no, Rokosowskich, tamte oficerowie, to mścili się na tych młodych żołnierzach. Okropne, no, ale musiał człowiek przeżyć z wrzodami na żołądku i wątroby i jak to było i tak się żyje do dziś. Jak mnie tutaj widzicie. A tu bałem się, no sam, nikt nie można było się pożałować. Koń się napił wody i drut zaczepił za drut
ogonem, poleciał na podwórze. A ten gospodarz, no Basio, przyjął konia, drut odkręcił od tego ogona i tym drutem kolczastym mnie łomotał. Tak ja był winien. Ani się poskarżyć, ani co. Krowy przyszły na podwórze, nie można było wejść, bo hitlerowcy byli te z frontu, pili wódkę tam i inne te rzeczy. Trzeba było iść, krowy weszły na podwórko, gospodarz trzył, a ja poszedłem na pole w upał, siać na woz i kamienie zbierać. Takiego różnie było. A później jak tam byli dzieci w tym domu, to te dzieci płakali, a to tam jeszcze w tym czasie to takie te gospodynie były jak w broni. Ten chleb się nigdy nie udawał, pleśniał to wszystko takie. To gdzieś kawałek ułamał, to butelkę mleka spod centryfugi, co wciągali śmietanę i poszedł na pole z powrotem. Ale człowiek o tym wszystkim zapomina. Dzień za dniem i tak do dzisiejszego dnia się widzimy. W różnych okolicznościach. To nikt nie odpowie tego, jakby każdy chciał. Nikt nie stanie. Nocami się robiło kilkadziesiąt kilometrów, żeby pies nie zaszczekał zimową porą. No to zaraz banda leciała. No i jeden drugiemu podwórko, a ten sąsiad miał świniaka, a ten wiedział, że on ma. To przyszedł mu tego świniaka zabić. Ten płacze, nie rusz, bo mam dzieci, to zabił tego człowieka. To wszystko było widać naocznie. Płakać się chciało. Banda. 1 000 000 domów i 1 000 000 domach każda inna organizacja. Każdy do siebie. A walczyli o wolną Polskę. Trzeba było cicho siedzieć, nic nie mówić. Choć rozumieć się. Chaos taki był. A później oczywiście ja tam u jednego pana byłem takiego tam pasłem krowę u nauczycielki. Przy szkole. To ta pani, nauczycielka, tą krowę dała do pasenia do tego gospodarza, co ja u niego był. I to ta pani, to pani, niektóre są wykształcone po PGR-ach tam za wszystkie. To nieraz kawałeczek chleba tam dostałem od tej pani. Jakąś książkę po wytarciu. Wszystko nie było żadnego papieru ani łupianu, to wszystko po rowach. Ja z tych kartek się uczyłem. Na rowach też śmiecie tam wisiały, to różne bo to do podcierania ludzie brali te książki dawniejsze wyuczone, bo to nic nie było. Już bumachy ruskie. No to tak od trochę do tego i tak skończyłem średnią szkołę włókienniczą. No i jak widzicie. A gdzie pan pierwszy raz poszedł do szkoły? Pierwszy raz poszedłem do szkoły, to już tam była taka wioska. Jakieś starsze ludzie prowadzili tą lekcję. Tam się nazbierało za jakieś tam pieniądze, to można było zdać. 5. klasę zdałem.
A uczyłem się na tych kartkach, wycierałem, suszyłem i to tego. No i tak do 5. klasy chyba zaliczyłem. A później skończyłem 7 te klasy, 2 klasy. Nie, po 3 klasy razem zaliczali. Bo ja nie chodziłem normalnie do szkoły, tylko ukradkiem tam. I w taki sposób no, mam średnie wykształcenie włókiennicze. A tą szkołę średnią, to gdzie ona była, ta szkoła średnia? To był kurs internistyczny w Dąbrowie. Zakład się budował włókienniczy i przyjmowali tam na ten kurs. I ja tam uczęszczałem. Coś dzieci mnie pomagały odradzać lekcje. Sam nie dałem rady już na tego. Za małe wykształcenie miałem, żeby mi to poradzić. Ale pomagali, także się nauczyłem, że poznawałem. I tak. A gdzie pan wtedy mieszkał? Jak pan... We wsi Srebrna. O, się nazywała Srebrna, ta złota wieś cała. Bo właśnie z tych Ruszkołąk Srebrnej miał swojego szwagra i później właśnie przerzucili się z tych rejonów tamtych Zambrów, tam Łomże, te inne rzeczy, tutaj na Ostrów Mazowiecki i w ten sposób. I tam właśnie w ten sposób w Zambrowie byłem. To już właśnie taki już byłem kawalerzak, już te 3 trochę pozganiałem z siebie. I tam się liczyłem trochę między innymi kolegami tamtego, to już tak szkoda go zostawić. Sam bym sobie nie poradził gdzie indziej tego i tak trzeba było cierpieć, trzeba było do końca bić, aż się poradzić. Widzisz, ożeniłem się w 50. W 57 rok. Nie, córka się urodziła w 57, Grażyna. Tak, o. No i później tak, to już obowiązek taki domowy, już tak nie wychodziło tak wszystko na hura, ale byłem lubiany w domu, żona no, była wspaniała żona. Ona to wszystko utrzymywała, ona była głównoksięgową, pracowała w radach narodowych, nie zwracała uwagi. Ja się też tam za dużo nie wpychałem, żeby tam coś nie narażać nikogo z tego. I tak minęło cieszy. 91 lat żeśmy przeżyli. A czy pan przyznawał się do swojej tożsamości żydowskiej po wojnie? Częściowo ukrywałem, ale się nie udawało. Więcej się nie udawało, jak się udawało, bo już później tak się rozszczekali, przewracali, sprawdzali, obezwzięty, co obezwzięty, to tak. A już później nie było krycia. Mów, jazdów. Trzeba było wszystko cierpieć. W 68 roku, pan pamięta 68 rok? Tak. Słyszałem, ale co się tam działo, to nie wiem, o co chodzi. To wojny, to tak? No, wojna w Izraelu 6-dniowa. Aha. I tu Gomułka, tak? No. Tak, Sionista. Tak. No, wszystko się trzeba bać, no. Sioniści, jak nie tego, to tego. No. Przykro było słuchać. Rozumiało się, ale nic nie można było powiedzieć, ani źle, ani dobrze, no bo i tak czapa. A życie było najważniejsze. A czy po wojnie miał pan kontakt z innymi Żydami tutaj w Polsce? A raczej jawnie nie.
Ale byli tacy, co wiedzieli, gdzie ten Żyd, tamten Żyd, chilijski Żyd, pracy Żyd, o takie coś było. No. Między innymi ktoś wiedział o mnie, że ja tak samo. Między sobą to tajemnice mieli w tych urzędach. Ale żadnych takich nie było. Dzieci się uczyły, trzeba było pracować. A czy z tej wioski, gdzie mieszkał pan przed wojną, jacyś inni Żydzi przeżyli wojnę? Tych, co znałem, co powinienem znać, nikt nie przeżył, bo nie wrócił na ten majątek tam, co wiedziałem. Na mój majątek nikt nie wrócił. Na dziadka majątek nikt nie wrócił. I tam jeszcze może innych, a inni to powyjeżdżali. Jak mogli, tak uciekali. Po Amerykach i tego, a myśmy się starali nawet. Te dzieci moje pisały tam po Amerykach i tam sprawdzali. Ale nie wrócił, sam nie wrócił. Ja wróciłem sam. I nic nie mogłem poradzić. Papa i do widzenia. Wszystko oberwane od tego i jeszcze mogłem narazić sobie życie, bo na śmierć. Bo to bandziory to wszystko się kradli jedne po drugie, po wojnie. W każdym domu był inni. Tam było po 10, po 12 dzieci. I każdy do innej organizacji należał. Ten ksiądz i ten bandy, wszystko trzeba było uważać na to. To raz, drugi tam rowerem pojechałem czy tego, to zobaczysz, tam wszystko oberwane, tam te gruszka, czy jeszcze żyje, czy tam u sąsiadów ten chleb czerwony jest, tam tego takowo obejrzeć. O, a mała ze mną jeździła też tam na miejscu, ta nie była. No ale trzeba było skończyć, bo to nic nie dało być. Nie dało rady nic wykonać. Od siebie bym nic nie zrobił, żeby mi nie pomogli. Nie byłem w stanie. Wszędzie trzeba było coś napisać, przepisać, podać, coś tego, a to analfabeta. Ale dom był rodzinny. Wszystko się skończyło, dobro zebrane i wszystko tego. Na siedlisku kukurydzy rośli, bliżej dachu, takie kukurydza na tym moim polu, co było. A tak, mówię, był dom. Ogrodzone było, wszystko ładnie, pięknie. Nie było to takie jak majątek jakiś tego. No ale wszystko w wojnie zginęło. Każdy do siebie kradł i rozchapał. Jeszcze zobaczcie, co mówię, że ta Fejga Sycyjska, co się podała, że jest moją macochą, to w sądzie, Marta, ten sąd tutaj w Węgrowie, to dozorca tego sądu był jej świadkiem całym. Że to ona i wyjechała tego. To mi sędzia Suda powiedział w Ostrowie Mazowieckiej, że sprzedała, bo mówi, że nie jednemu oddać tym ludziom to wielka krzywda, to lepiej wszystkim dać, a mnie zabrać, choć własność. Na siłę. O sąsiadów Polaków, tak? Sąsiedzi Polacy, że oni mają zatrzymać tą ziemię, tak? No. Tak, ten Jeden sędzia przez drugiego chapali to ziemię, no. Bo za 1 hektar tej ziemi, to tam musiał sprzedać gdzie indziej, nie wiem ile, 5 czy 6 hektarów, a tutaj za darmo, bo ta, co sprzedała kilka majątków, to jej nie zależało. Wzięła pieniądze i wyjechała. Taka była mowa w sądzie. Sędzia mnie tak powiedział. Jemu jednemu dać, a wszystkim zabrać, to gorsze krzywda, najgorsza. Ale skąd się ta Fejga wzięła w ogóle? Kto to był? No podała się za macochę, no, taka złodziejka, no, handlowała.
razem z tymi tego. Bo nic nie może. Tylko sędzia Suda mi powiedział właśnie w Ostrowie Mazowieckiej, że niejaka Szpejga Styczyńska jako moja macocha sprzedała ten mój majątek. I wyjechała i nie ma śladu. A czy to tak było, czy nie? Każdy wuj na swój strój mądrował. Wyjechała do Izraela. Izraela. Tak. To ani dogonisz, ani dopędzisz, a tam niby pomocników było dużo. Każdy najpierw chciał, żeby coś mu dać. Ja sam nagi bosy, chleba nie małem. Ale się wszystko przeżyło i tak. A w jakiej formie fizycznej pan był z końcem wojny? Wstyd mówić, wsi, pchły, pluskwi, robaki, głodni, nagi, bosy. Kto nie chciał, to kopnął już. Nikt się nie litował nad takim dzieckiem. Żadnej opieki nie było. A ten, co korzystał ze mnie, to jak najwięcej męczył dla siebie. A o mnie się nie martwił. Ciężko było. Z krowami się spało, z kurami, osrami w kurniku, gdzie się dostał w nocy się schować. W kopcach, tych ziemniakami tam gdzieś się skrył. No, aby przeżyć. A największe ogrzanie to takie było, że tam te stare chaty były takie ogacane kolkami, słomami tam tego wysoko. To jak się tam dostał na podwórko, żeby pies nie szczekał, to nieraz na tym i 2 dni, 3 dni głodny leżał, żeby się trochę nagrzać od tego słońca. Bo zimowa pora, to nie to były mrozy, to nie były śmiechy. 39 rok. Rok po roku tego. Te sople to stare, to sople wisiały, słomiane te, co kapało, to zamarzło, to nieraz się stało całymi dniami między ścianą a tym soplem, żeby się nie widało, żeby pies nie szczeknął, żeby tego. A czy byli wśród tych gospodarzy, czy w tym okresie spotkał pan osoby, które jakby panu no, pomogły, były jakby dla pana, no dobrze, jakby chciały panu pomóc? Takie osoby, które dla pana były jakby no, rozumiały. Wykorzystać tak. Mhm. Nie najgorzej kamienie zbierać, nawozy siać, te trucizny. A człowiek o te 6 lat czy 7, to tak. A tak to nie widać było takich ludzi, bo każdy się bał. Ja się bałem przyznać, że a ten, co by wziął, to by też zginął przeze mnie. Także nie było ludzi. Tylko rok za rokiem, dzień za dniem, miesiąc za miesiącem, lata, dzień, no samoistnie ten wygląd, czy tam no, tak, podobny jeszcze do człowieka było, to tak nie miałem takiego szczęścia, że mnie tam ktoś rozrywał i dał jeść i tam. Musiałem na to ciężko zapracować sam. No bo to po wojnie pan był bardzo, jak rozumiem, bardzo samotny. No nie miał pan rodziny. Nie miałem. Gdzie pan znalazł przyjaciół pierwszych? No to wśród dorosłych, już tych takie podrostków, chłopaki.
to poprosiłem kawałek chleba, czy tam o dzień za dniem, aż sam się wykreowałem, że byłem podobny do człowieka, mogłem wyjść na jakąś zabawę, nawet skromnie tamtego, w taki sposób. Rok za rokiem dzień tego byłem mądrzejszy. Nie do opowiedzenia, no, nie do opowiedzenia. Kury, świnie z krowami, obrzydliwe to wszystko było. Ale życie. Każdy chciał żyć, bronił się ze wszystkimi sposobami. Nie jadł, nie pił tydzień, dwa, trawą żył, jakieś liść z kapusty na polu. Każdy chciał żyć. I nie zrobić komuś krzywdy, i samemu nie zrobić krzywdy. Trzeba było ustępować, nie widzieć, nie słyszeć. Choć serce bolało, ale widać było, że ta kromka chleba by się tak ze smakiem zjadła. Nie ma. Kiedy pan poczuł, że pan ma dom, że pan jest po wojnie, że pan jest w swoim domu, u siebie, na nowo jakby? Naprawdę to trafiłem na taką panią, co mnie przyjęła na noc, znaczy na mieszkanie. Ta pani nazywała się Chojnowska i była gospodynią w liceum, na kuchni pracowała. Ja jej tam troszkę pomagałem, a już i pracowałem troszkę. I ona z internetu te jedzenia, co dzieci, no jak to na kuchni, internat i tego w ogóle. No to ona o mnie tak zadbała, oczyściła się, chodziła, poczułem taką opiekę nad sobą. Na wieczór zawsze chodziła na wieś po mleko, no, tam u niej mieszkałem, to w piątek na rynek chodziła po rąbankę, tak dbało o mnie, jajka, tam takie. Te parę groszy, co miałem, tej tam zostawiałem. No miała takiego syna, też taki lubiał wypić, takie nędza taka, Robert się nazywał. No, ale od tego czasu, dzień za dniem, to rodzina jej poznał mnie, ja poznałem jej rodzinę, tam daj jedno od drugiego, aż do lat dzisiejszych się z nami. No to świadkiem moja córka jeszcze ma z tej rodziny od lat 70. Tak, 69 rok, to jeszcze kolegują z tym domem. Uważają mnie za rodzinę. No, tak się mówi, to wujek, to stryjek, no tak na niebie. No. A wujek, stryjek leży w ziemi. No. Chojnowska banda nie żyje. No ale po niej są te, ona tego syn umarł, ale rodzina jej tam, tej Chojnowskiej tam, ciotesny, stryjecny, jeszcze do dziś nie znają, nie wiem, co. Marta już, wnuczek mój już tam zaopiekowany jest w tym domu z lat 70. Wiktor tam marzył coś. Strasznie bieda była. Czyli ta pani Chojnowska mieszkała, to był internat w Zambrowie, tak? Tak. Ona pracowała tam w internacie, a ja
pracowałem w zakładzie i nie mieszkałem tam w żadnych innych domach, tylko prywatnie mieszkałem, bo tam, gdzie to daleko było do pracy dochodził, już pracowałem i tam i głodny, chłodny, nie było komu wstać, podać chleba, czy trzeba było coś zrobić ze sobą. Księdze się już wszystko zrobiło tak, jak jest do dzisiejszego dnia. A czym pan się dokładnie zajmował w tym zakładzie? Skończyłem kurs mistrzowski. Tkacz. Bawełna. Tak. Czyli co pan, na czym polegała pana praca? Miałem przed sobą jako mistrz tkacki. Miałem siedział krosien ludzi pod opiekę. Bo to duży zakład, pracowało 6000 ludzi. I przątki, i tkacze, i przedzasze, różne rodzaje było to. Różnie było, no ale to tak słodko nie było. To wrzody żołądkowe, to wszystko wspominać, to strach musieć. Ciężka praca, tak? Niezdrowa. Para. I huk. Musiała być wilgoć. I to łamały koście. Wszystko takie, że parę tysięcy krosien, jak się oklekać, co może sobie wyobrazić, co się to słyszy, jak do tego. No ale jakoś z jednej pracy na drugą, no z drugiej na trzecią i tak po kolei później sam się tak zarządzał i tak minęło. A wszystko nie opowiem, bo nie sposób. Chyba że ktoś mnie zapyta, ja pamiętam, to powiem, a tak to nie do opowiedzenia. To są może nie tysiące, nie setki, ale kilometry nocami się szło, żeby pies nie zastrzekał, żeby się gdzieś może go zatrzymać, bo tak to kula w łeb. Cały czas byłem pod osłoną swojej narodowości, a wojny różne były. Sionista i już. A czy kiedyś, potem, no już po wojnie, to, że jest pan Żydem, miało to znaczenie jakieś dla pana losów? Wpływało na jakieś... Jakiś pewniejszy się czułem w domu, że mam swoją rodzinę. To ratowało, a to też, to moje małżeństwo. I tak, i owak, ale to dom, poczułem dom. Przyszłem do domu z pracy o 22, to już grzała mnie łóżko tamta. Ta jeszcze mała była, też ważyła do łóżka, ale mam starszą córkę jeszcze. 57 rok. No, młodzieńka, pokończyły studia, pracują samodzielnie za granicą i to jest wielka satysfakcja, ale oni mają też swój rozum. Trzeba się przystosować do nich. To tak nie jest takie proste. Uczyć się nie pasuje, rozumieć się nie rozumie, ale wykonać trzeba. A czym się pan, jak pan teraz spędza czas obecnie? Teraz jestem na emeryturze. No i mam pomoc ze wszystkich stron. Dzisiaj jest taka doba, że każdy ma swoje zajęcia, potrzeba, ale różnie bywa. Te choroby dokuczają, wychodzą te wszystkie biedy. No teraz mam tu duszność. Zrobili mnie te oddychanie w tym mieszkaniu i do szpitala, czy inne rzeczy, ale tak no,
za dużo się nie chcę przyznawać, czy my pory, czy tego, bo i teraz i wśród narodu, bo on jeszcze żąda czegoś, czas jemu zdechnąć, a on jeszcze żyje. I chce to, chce tamto, tak? Tak jak mnie się tego nie należało. Czasem trzeba wszystko przemilczyć, chociaż ciężko, no ale jak widać, dobre godziny przyjemności mieć z Państwem. No. Ktoś się zaopiekował, jak wiedzą ludzie, ale to nie do opowiedzenia, nie do opowiedzenia, ani do wjechania samolotem, ani lotem, nic. Tylko dni i nocy, i świąt, piąt. A czy ten okres wojenny często się panu przypomina? Czy się panu śni, czy Tak, często... przypomina się, ale staram się zapomnieć. Bo to nie ma końca. Nie ma końca na to. Ma najmniejszy nietakt. Coś tego to wszystko bodzi. Podnosi do góry. Pobudza. Aż nie tego. No. Najważniejsze to jest zdrowie. A opowiadał pan komuś? Opowiadał pan swojej rodzinie o tych doświadczeniach wojennych? No, ci co wiedzą, przeważnie w tych mnie się zdaje, że wszyscy wiedzą. I nie ma się za dużo tłumaczyć czego. Bo i tak nie uwierzą. Taki człowiek już podupadł na dół. Bo to trudno zrozumieć. A co on tam wie? Co on tam pamięta? Albo to prawda? Tak. No. Mama była dobra kobieta. Mamy rodzice, te dziadki byli kochani. Zawsze do nich szłem rano tam, jak wstałem. No tam się prawie wychowałem. No ale później w 1939 roku, jak wybuchła ta wojna, to już tak się wszystko rozsypało. No. Rozstrzeliło się. A pamięta pan sam wybuch wojny? Tak. No, pamiętam taką rzecz. Spałem z tatą w stodole. Po tych podojściach. Mieliśmy tam konia, krowę, tego. No i nad ranem w niedzielę, czy w sobotę ojciec mnie obudził, bo w stodole żeśmy spali z ojcem. Wyszliśmy na dół, a tu dookoła ten ostrów, wszystko paliło tu dookoła. No to wtedy zrozumiałem, że to ta wojna. I każdy uciekał gdzie mógł. I w ogóle to tak. A później z każdym dniem więcej przybywało. To w słowach, to w zdaniach, czy przeczytałem jakieś wiersz, w książce, w gazecie, czy radio słuchało, ale takiej wygody nie było, trzeba było wszystko ukradkiem. To na to czasu tata takiego pana nie ma. Wąt. Tato, ale w Bagateli, pamiętasz w Bagateli, jak byłeś z rodziną jeszcze w swojej wsi, No. że wojna wybuchła? Jak się dowiedziałeś? Co się z wami działo? Rozsypało się to wszystko i każdy uciekał w swoją stronę, gdzie mógł, żeby przeżyć.
Tak, to było chyba tak, no. Mówiłeś, że ukrywaliście się gdzieś w jakimś sadzie, gdzie śliwa była. Aha, no to Niemcy wpadli do domu i tam te szafa taka stała, duża i w tej szafie, na szafie była taka nakrywa, a w środku tam w tej szafie u góry, jak ta nakrywa odpadła, hitlerowcy przewrócili tę szafę, to białe myszy, cukierki, czekolady, się tam, suchary wojskowe, a tam było wszystko w domu. No ale trzeba było wszystko uciekać. Uciekliśmy do sadu. Jesień była i śliwi takie były, pamiętam, grudy, śliwi takie jak jędzice kropki. No i tam, jak to dzieciak, to się kręci, to w ogóle to. Mama zawsze prosiła, żeby cicho tam coś uciszała, a ja biedny przeżywałem, bo nie wiedziałem, co to znaczy. Co ona chce ode mnie. A to, żeby nie wiem, co to tam, musiałeś nosa gdzieś sadzić. A sadzisz nosa, to się widać to wszystko. No i później właśnie już, jak się odłączyłem, to tak na tych wioskach pasą te krowy. Słodko nie było. I ten majątek został. I te suchary wojskowe z żurami takie były, miały te myszy i czekolady. Bo te mamy bracia, jak szli z pracy, to Komorowo, Ostrów Mazowiecka tutaj, to nie pracowali, to zawsze mnie tam, jak szli z pracy do domu, to najpierw do mamy zachodzili, mnie tam obdarzali tymi dobrami. Nie skorzystałem nawet wszystkiego. Nikt człowiekowi nie wierzył. Gdyby najszczerzej chciał powiedzieć, że tak było to czy tamto, to nic nie można było. To zabronione. Czy pan nie chciał o coś zapytać albo coś dodać? Ja chciałam powiedzieć, że my Ci wierzymy. My wierzymy w Absolutnie. całą historię i w to, jak było ciężko i jak trudno jest to opowiedzieć. I jesteśmy Ci wdzięczni, że chciałeś nam to opowiedzieć. Nie do Ale chyba powiedzenia, już że tak się wyszło. Według innych tych takich dzieci było więcej jak ja i też paszli, to dużo więcej krzywdy uznali. To różne dziady wozili tam te smoły po polach. Deszcz padał, dzieciak nakrył się w pasterz krowy, to podjechał, wyrwał narzędzie dzieciom.